rend les choses faciles. Et sèche-moi ces larmes de crocodile. W poszukiwaniu chwili oddechu od miasta udaliśmy się w 12-godzinnego tripa autobusem i wylądowaliśmy w górach, w rejonie właściwie Nilgiris, w miejscowości Uti. Pierwszym punktem na naszej utikowskiej mapie podróżniczej będzie Botanical Garden. Podobno są tutaj piękne lasy i w ogóle super zielone tereny. Ledwo co wyszliśmy, już nas proszą, żebyśmy się wpisali do księgi gości. Bardzo wszyscy są sympatyczni. Hello. Yeah, hello. Bardzo sympatyczni, tak jak wspominałem. From Poland. Poland. It's close to Germany. Close to Holland. No, it's Poland, close to Germany. Także wpisujemy się na listę gości zagranicznych i lecimy dalej. To jest fajna sprawa. Mapa Indii, wysadzona roślinkami, można zobaczyć, w którym stanie się ktoś znajduje. Oprócz tego oczywiście standardowe selfiaki z Antoniną. A tutaj całe Indie w miniaturce. My jesteśmy dopiero tutaj. Tu jesteśmy dopiero. A musimy dojechać tutaj. O! Masakra. W mieście, w Indiach, na ulicach stoją krowy, natomiast w rejonach górskich problemem są kunie, które stoją wszędzie i nie robią sobie nic z ruchu ulicznego. Jako że jesteśmy w górach, to oczywiście nie może zabraknąć zaliczenia jakiegoś szczytu. Padło na Dota Beta, czyli najwyższy szczyt w okolicy, mierzący 2600 metrów z małym kawałeczkiem. No i maszerujemy sobie, żeby zobaczyć całe miasteczko z góry i może spotkać jakiegoś tygrysa. Antonina na to bardzo liczy, mimo że ledwo dyszy. Nie czuję, że rymuje. Jo! W końcu udało nam się wejść na górę. Krótki spacerek, nie było źle. Na szczęście jest tutaj jakiś sklepik, w którym można kupić picie, bo się nie zaopatrzyliśmy. A tak naprawdę to nie jest sklepik z piciem, tylko sklepik z olejkami, które wszystkie są robione z roślin, które rosną w stanie Tamil Nadu. Między innymi tutaj, w tych wszystkich lasach i górach dookoła nas. Także można kupić olejki na porost włosów, olejek do masażu, olejek na ból zęba, olejek na zakażenie. No, pewnie dziesiątki innych różnych powodów, żeby tych olejków użyć. Medycyna domowa. Indyjscy znachorzy. Jak widać, mimo wysokości 2600 metrów można też na szczycie góry rozbić targ, w którym można kupić zabawki, okularki, czapeczki, owoce, jedzenie, wszystko. A my kupimy okularki Ray-Bany za 2 zł. Jeśli ktoś uważnie śledził naszego vloga, mógł zwrócić uwagę na plantacje herbaty, które oglądaliśmy na Sri Lance podczas naszej podróży pociągiem. Plantacje herbaty znajdują się oczywiście też w Indiach.
Bo co ciekawe, kobiety, które zbierają herbatę na Sri Lance, pochodzą głównie z Indii i to właśnie z tego regionu, w którym teraz się znajdujemy, czyli z Tamil Nadu. I my właśnie na taką plantację herbaty teraz się wybierzemy. Tak właśnie rośnie herbata. Niskie krzaki, twarde liście, właściwie bezwodne, nie czuć tu jeszcze takiej herbaty, jaką my znamy. Ciekawe. Znajdujemy się w tej chwili w Goa, czyli najbardziej popularnej turystycznej miejscówce w tym kraju. Jest tutaj zdecydowanie najwięcej białych osób, jest najbardziej europejsko i to nie tylko dlatego, że jest dużo białasów, ale też dlatego, że architektura jest mocno europejska, ponieważ przez 400 lat do połowy XX wieku panowali tutaj Portugalczycy. Ale Goa to oczywiście przede wszystkim plaże. My znajdujemy się na jednej z nich, na plaży Colva. Zobaczycie, czy warto tutaj przyjechać, czy jest tutaj rzeczywiście tak pięknie, jak opisują to wszystkie przewodniki z Lonely Planet na czele. A o samej plaży Colva opowie Wam już teraz więcej Antonina. Przede wszystkim Colva to najdłuższa plaża w Goa. Rozciąga się na długości 25 km i na tym terenie każdy znajdzie coś dla siebie. Bez problemu możemy uprawiać tu sporty wodne, skutery, parasailing, narty, banany. Oprócz tego znajdziemy tu kuchnię z całego świata. Chcemy zjeść coś po europejsku? Nie ma problemu. Chcemy zjeść owoce morza? Mamy codziennie świeże kraby. Chcemy zjeść lokalne hinduskie jedzenie? Również możemy tego posmakować. Także zdecydowanie polecamy i dajemy znak jakości jestem tu. Pięć kilometrów od Colva znajduje się Margao, czyli drugie największe miasto w stanie Goa, stolica administracyjna dystryktu stanu południowe Goa. Ozdobą tego miasta, tak jak przynajmniej się dowiedzieliśmy, jest budynek w centrum miasta, który nazywa się Municipal Building, a obok niego, czyli tutaj, gdzie właśnie jesteśmy, znajduje się Municipal Garden. Największym miastem Goa jest Panjami, w którym właśnie się znajdujemy. Miasto zostało założone przez Portugalczyków, którzy zresztą władali całym rejonem tutaj Goa przez 400 lat, od połowy XVI wieku do połowy wieku XX. Można tu zresztą też w Starym Mieście, w Panjami, znaleźć bardzo dużo architektury portugalskiej. Zresztą w ogóle jest dużo odniesień portugalskich. Jest dużo Portugalczyków, jest dużo osób, które po portugalsku mówią, jest dużo napisów po portugalsku, są portugalskie ulice, no i ta architektura, która rzuca się w oczy, portugalski styl kolonialny. Samo Panjami, tak jak cała Goa, jest jednym z niewielu miejsc w Indiach, w którym religią przeważającą jest chrześcijaństwo. Dlatego też możemy tu zobaczyć bardzo wiele katolickich kościołów. Przejeżdżamy przez miasto Vasco da Gama, które samo w sobie nie ma za wiele do zaoferowania, natomiast mają duży port, który jest siedzibą marynarki wojennej Indii. Za to nazwa wzięła się od Vasco da Gama, portugalskiego podróżnika. Najpopularniejszym środkiem transportu na Goa są oczywiście skuterki, tak jak w całych Indiach. Są ich tutaj miliony i niestety, ale są wszędzie. Stają po prostu kierowcy w każdym miejscu, na każdym rogu, na każdym skrzyżowaniu, na ulicy, na chodniku, wszędzie. Dlatego też są odpowiednie służby, które te skuterki zwożą. Mamy tutaj dwóch panów na przyczepie ze skuterkami, pełna kultura. Źle zaparkowałeś, to cię po prostu odholują.
Tu mamy też przykład tego, czym Goańczycy, zresztą nie tylko Goańczycy, bo bardzo sporo osób na Sri Lance i Indiach się zajmuje na co dzień, czyli rybołówstwem. I tutaj mamy przykład takiej naprawdę mocno rzemieślniczej pracy, bo po prostu kiedy kuter wraca z połowu, to dziesiątki osób stają przy wielkiej sieci i wyszarpują z sieci małe rybki, które potem można dostać na targu. W oczekiwaniu na autobus rzucę wam jeszcze jedną małą ciekawostką. Ciekawostką alkoholową. Hindusi piją bardzo mało alkoholu. Chociaż może inaczej. Tego, czy piją mało alkoholu, to nie wiem, ale alkohol bardzo ciężko jest tutaj dostać. W wielu stanach sprzedaż alkoholu jest w ogóle zakazana. Ale na Goa jest zupełnie inaczej. Miejscowości turystyczne, cały rejon turystyczny, także z alkoholem nie ma problemu. Zrobiliśmy mini zapasy. Whiskaczyk, Royal Stag. Kompletnie randomowa nazwa, chociaż jak byliśmy w Bangalore, to już piliśmy i nie było tragedii, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że 200 ml takiego whisky kosztuje tutaj 3 zł. Także jak ktoś lubi alkohol, lubi plażę i lubi słońce, musi przyjechać na Goa. Jak planujecie przyjechać na Goa i zostajecie tutaj na kilka dni, to najlepszą opcją na podróżowanie jest wynajęcie skuterka. My właśnie tak zrobiliśmy, jesteśmy tutaj tylko 3 dni, wzięliśmy sobie na 2 dni skuterek i to jest nie tylko, to jest najlepsza opcja, dlatego że jest po prostu najtańsza i do tego jesteśmy zależni tylko i wyłącznie od siebie. Za 2 dni podróżowania skuterkiem płacimy 50 zł, więc naprawdę jest całkiem spoko opylka. Cała Goa ma około 140 km długości, więc naprawdę można to w 2-3 dni spokojnie obskoczyć. My właśnie wróciliśmy do Kalangute, czyli naszej miejscowości, w której mieszkamy i śmigamy na zachód słońca. Mam nadzieję, że jeszcze zdążyliśmy. Plaża w Kalangute należy do jednych z najbardziej popularnych na całym Goa, co zresztą widać na załączonym obrazku. Bo mamy już po zachodzie słońca, godzina, nie wiem, zbliża się chyba 19, a tu cały czas mamy tłumy, cały czas ludzie parasailingują, a to wszystko z powodu tego, że tutaj mamy pełno różnych imprezek. I tak naprawdę ta mieścina tutaj, czyli Kalangute, to miasto, do którego przyjeżdżają młodzi, głównie Anglicy, zresztą ludzie z całej Europy, przychodzą się po prostu bawić. Jest dużo imprezek, dużo hoteli, dużo knajpek, jest to robić, ale na pewno nie jest to dobre miejsce do tego, żeby się tutaj opalać, bo plaże są po prostu non-stop mocno zawalone. I do tego jest to, co jest zresztą udręką białych turystek w Indiach, czyli sporo Hindusów po prostu wbijających oczy w ciało w bikini. No ale jakby to jest element kultury hinduskiej, którego się nie przeskoczy. Oni kąpią się w ciuchach, my kąpiemy się prawie nago.